Czy wiesz, że początek jednej z bardziej burzliwych historii Gdańska można sprowadzić do prostego pytania: kto naprawdę miał być wybawcą miasta w 1308 roku? Wyobraź sobie średniowieczny Gdańsk, miasto o strategicznym położeniu, brama do Bałtyku, miejsce styku kultur i interesów. To właśnie tutaj dochodzi do wydarzeń, które zmieniają bieg historii. Krzyżacy, początkowo rycerze pielgrzymi z Ziemi Świętej, stają się częścią tej opowieści. Ale w jakiej roli? Obrońcy, zdobywcy, a może uzurpatorzy? W 1308 roku stolica Pomorza staje się areną wielkich ambicji i dramatycznych wydarzeń. Kiedy krzyżacy przybywają na wezwanie polskiego króla, mieszkańcy oczekują ratunku. Ale to, co dzieje się później, zapisuje się w kronikach jako rzeź gdańska. Mówi się o tysiącach zabitych, ale liczby są sporne. Tragedia miasta pozostaje jednak niezaprzeczalna. I tu się rodzi pytanie, jak krzyżacy, którzy mieli bronić wiary, stali się jednym z najbardziej kontrowersyjnych graczy politycznych średniowiecznej Europy? Jak ich rządy wpłynęły na rozwój Gdańska, codzienne życie jego mieszkańców oraz architekturę, która jest widoczna do dziś? Dzień dobry wieczór, tu Kamil i Wojtek, a to jest kanał Stary Ziomek i Morze. Zapraszamy do opowieści o Gdańsku pod rządami krzyżaków. Część pierwsza. Przejęcie Gdańska przez krzyżaków. Zacznijmy od początku. Jest rok 1190. Niemieccy rycerze, uczestnicy trzeciej wyprawy krzyżowej, zakładają zakon szpitalny w Ziemi Świętej. Ich cel? Opieka nad rannymi pielgrzymami i walka w obronie chrześcijaństwa. Tak narodził się zakon krzyżacki. Oficjalnie zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny, domu niemieckiego w Jerozolimie. I to brzmi jak ideał. Ale rzeczywistość szybko pokazała, że ich misja to coś więcej niż pomoc i modlitwa. Zakon nabiera charakteru militarnego, stając się jedną z najpotężniejszych sił średniowiecznej Europy. Gdy Ziemia Święta została utracona, krzyżacy musieli szukać nowego miejsca, gdzie mogliby kontynuować swoją działalność. W 1226 roku książę Konrad Mazowiecki zaprosił ich na swoje ziemię, by wspólnie walczyć z pogańskimi Prusami. I choć początkowo mieli być sojusznikami, szybko stali się samodzielnym graczem politycznym. Budowali zamki, zakładali miasta, rozwijali handel. Ale ich ambicje zaczęły wykraczać poza misję, którą powierzono im w chrześcijańskim duchu. Szybko okazało się, że rycerze zakonnicy nie tylko bronili wiary, ale też tworzyli własne państwo w Prusach. A to państwo wymagało ziem, władzy i kontroli. Krzyżacy stali się siłą, której obawiali się nawet najpotężniejsi sąsiedzi. Jest rok 1308. Gdańsk, miasto o strategicznym położeniu, staje się sceną dramatycznych wydarzeń. Po sporze o Pomorze pomiędzy Królestwem Polskim a Marchią Brandenburską, na prośbę Łokietka, na pomoc mieszkańcom przybywają krzyżacy. Ale zamiast wybawców Gdańsk wita, no właśnie, kogo? Dochodzi do wydarzenia, które przeszło do historii jako rzeź gdańska. Według ówczesnych kronik krzyżacy zamordowali 10 000 mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. Liczba ofiar budzi sporych historyków, gdyż tyle osób nawet nie mieszkało w naszym mieście. Skala tragedii jednak na pewno była ogromna. Zamek, który krzyżacy zbudowali na miejscu grodu, stał się symbolem ich władzy i ambicji. Jednak czy dla mieszkańców Gdańska nastały mroczne czasy? No i co dla miasta oznaczało przybycie zakonu? Zanim o tym opowiemy, namawiamy Ciebie, drogi widzu, abyś polubił ten film, napisał komentarz nawet w stylu elegancko i może przekazał ten materiał dalej. Pomóż nam w walce z algorytmem. Zachęcamy również do wsparcia naszej działalności poprzez patronite.pl lub kupno wirtualnej kawy. Dziękujemy i wracamy do krzyżaków. Część druga. Gdańsk pod rządami krzyżaków. Pod rządami krzyżaków Gdańsk stał się jednym z kluczowych miast ich państwa. Było to miasto tętniące handlem, ale zarazem poddane ścisłej kontroli. Pomimo iż początkowo zakon dał miastu przywileje, tak w XV wieku wprowadził surowe prawa i wysokie podatki, co budziło niezadowolenie mieszkańców. Okres ten na pewno był czasem intensywnego rozwoju miasta.
Pod rządami Krzyżaków Gdańsk zyskał bardziej zorganizowaną administrację i większą ochronę, co sprzyjało rozwojowi handlu. Jedną z istotnych zmian, jakie miały miejsce w naszym mieście, było wyodrębnienie w 1343 roku prawego miasta jako jednostki administracyjnej. Uzyskało prawa miejskie na podstawie przywileju lokacyjnego nadanego przez wielkiego mistrza krzyżackiego Dietricha von Altenburga i obejmowało ono dzisiejsze główne miasto. Trzeba pamiętać, że pierwotne Stare Miasto, założone na prawie lubeckim w 1236 roku, straciło na znaczeniu po zajęciu Gdańska przez Krzyżaków. Tu również trzeba dodać, że to Stare Miasto z XIII wieku nie jest tożsame lokacyjnie z obecnym Starym Miastem. W 1308 roku część mieszkańców zginęło podczas przejęcia miasta, część została wypędzona, a wiele budynków zostało wtedy zniszczonych. Zakon, dążąc do integracji Gdańska z międzynarodowym handlem, wspierał przystąpienie miasta do Hanzy, co nastąpiło w 1361 roku. Członkostwo w tym związku spowodowało szerokie powiązania handlowe, a napływ nowych technik oraz kapitałów z zachodu przyczynił się do rozkwitu rzemiosła i organizacji produkcji. Krzyżacy zainwestowali również w budowę miejskiej infrastruktury. Powstały nowe obwarowania, spichlerze, szpitale oraz zakłady przemysłowe. Wybudowano m.in. Wielki Młyn, jeden z największych młynów w średniowiecznej Europie, zasilany wodą z kanału Raduni. Na szczególną uwagę zasługują monumentalne gotyckie budowle, takie jak Kościół Mariacki, którego budowę rozpoczęto w 1343 roku. Świątynia ta stała się jednym z symboli Gdańska. Przywileje handlowe i przynależność do Hanzy umocniły pozycję miasta jako ważnego węzła wymiany towarów między wschodem a zachodem. Jednocześnie napływ ludności, w szczególności z Niemiec, Niderlandów i Skandynawii, zmienił strukturę etniczną miasta, co miało wpływ na jego dalsze losy. W 1373 roku Gdańsk po raz pierwszy uczestniczył w zjeździe miast pruskich Związku Miast Hanzeatyckich, który odbył się właśnie tutaj. Udział w tych zjazdach, potwierdzony niemal nieprzerwanie do początku XV wieku, podkreślał znaczenie miasta na mapie Hanzy. Zakon Krzyżacki wspierał również rozwój organizacji miejskich, co zaowocowało w 1377 roku nadaniem przywileju lokacyjnego na prawie chełmińskim dla odbudowującego się Starego Miasta, które wtedy jeszcze było miastem lubeckim. W 1380 roku lokowano Młode Miasto na prawie chełmińskim jako ośrodek konkurencyjny względem głównego miasta, które wtedy nazywane było Prawym Miastem. Rozwój Gdańska był jednak niepozbawiony napięć. W 1378 roku doszło do pierwszego w okresie krzyżackim buntu cechów rzemieślniczych. Browarnicy sprzeciwili się zezwoleniu na import piwa z niemieckiego Wismaru. Chociaż ich rewolta została stłumiona, doprowadziła do cofnięcia tego zezwolenia. Z końcem XIV wieku i początkiem XV wieku miasto wciąż się rozwijało. Powstały nowe klasztory i szpitale, m.in. zakon Brygidek w 1394 roku. 4 lata później z portu gdańskiego wyruszyła wielka flota krzyżacko-pomorska, która zdobyła Gotlandię, eliminując bazę piracką braci witalijskich. Na uwagę zasługuje także dynamiczny rozwój rzemiosła. W 1378 roku w głównym mieście potwierdzono istnienie 13 organizacji cechowych. Niedługo potem pojawiła się pierwsza wzmianka o aptece w mieście, co świadczyło o postępie w dziedzinie medycyny. Pod koniec XIV wieku władze miejskie rozbudowały ratusz głównego miasta oraz wzniesiono basztę Jacek, jeden z ważnych elementów fortyfikacji. Bitwa pod Grunwaldem jest jedną z bardziej znanych w polskiej historii i oczywiście nie mogło w niej zabraknąć gdańszczan. Stolica Pomorza wystawiła kontyngent wojskowy w sile około 300 zbrojnych, który walczył jednak po stronie Krzyżaków. Jednak czy taka decyzja ze strony zakonu była dobra? Armia krzyżacka niższych szczebli to nie były osoby z takimi samymi poglądami jak rycerze zakonni, gdyż była to różnorodna grupa etniczna. Decydenci zakonni nie zwracali zbytniej uwagi na nastroje i motywację swoich zbrojnych,
co podczas bitew jest jednym z kluczowych elementów. Zarówno zaś mieszczanie, jak i ludność z Pomorza, która podlegała Krzyżakom w tym czasie, nie pałała do nich miłością. I tak po klęsce zakonu delegacja miasta z burmistrzem Konradem Leckał na czele, w polskiej wersji Konrad Leczkow, złożyła hołd królowi Władysławowi Jagielle w obozie pod Malborkiem. Pod koniec rządów krzyżackich w Gdańsku miasto liczyło około 20 000 mieszkańców i było jednym z najważniejszych ośrodków handlowych i rzemieślniczych nad Bałtykiem. W pierwszej połowie XV wieku miasto uzyskało prawo bicia własnej monety, co symbolizowało jego rosnącą rolę ekonomiczną. W 1432 roku w Gdańsku uruchomiono hamernię specjalizującą się w przetopie metali szlachetnych, a to świadczyło o znacznym zaawansowaniu technologicznym miasta. Znaczącym osiągnięciem urbanistycznym była także odbudowa dźwigu portowego Żurawia, który w 1444 roku pomimo oporu ze strony Krzyżaków został zrealizowany w monumentalnym stylu, podkreślającym siłę i aspiracje Gdańska. Pomimo rozwoju miasta konflikty z zakonem narastały. W 1411 roku doszło do tragicznych wydarzeń. Delegacja gdańskich rajców, w tym burmistrz Leckał, została zamordowana podczas rokowań z komturem gdańskim. Incydent ten głęboko wstrząsnął miastem i wpłynął na dalsze relacje z zakonem. Z kolei w 1416 roku doszło do buntu mieszczan przeciwko burmistrzowi, co odzwierciedlało frustrację mieszkańców wobec korupcji i nadużyć tolerowanych przez zakon. Dodatkowo Krzyżacy często wprowadzali ograniczenia, które budziły sprzeciw zarówno mieszczan, jak i stanów pruskich. Na początku XV wieku zakon krzyżacki zmagał się również z poważnym kryzysem duchowym i moralnym, co rzucało cień na jego obyczajowość. Bracia rycerze często łamali zasady zakonne, oddając się grze w karty, nocnym hulankom i różnorakim ziemskim przyjemnościom. Takie postępowanie budziło niezadowolenie i krytykę mieszczan. I tak przez lata stopniowo narastała opozycja wobec zakonu, co doprowadziło do przystąpienia Gdańska do Związku Pruskiego w 1440 roku, konfederacji miast i szlachty sprzeciwiającej się polityce Krzyżaków. Nie wolno również zapomnieć o najeździe czeskich husytów. Sprzymierzeni z Władysławem Jagiełłą realizowali oni zwyczajnie postanowienia zawartego układu. W drodze nad morze husyci zdobyli Tczew, Gniew czy Pelplin i w każdym z tych miejsc został spalony klasztor. W dniu 1 września 1433 roku wojska czesko-polskie stanęły pod Gdańskiem. Tu zaś doskonale ufortyfikowane miasto było na tyle ciężkie do zdobycia, że 4 dni później oblężenie zostało przerwane. Jedyne co mogli zrobić najeźdźcy to wynagrodzenie sobie niepowodzeń poprzez splądrowanie klasztoru w Oliwie i zamoczenie swoich stóp w Bałtyku. Kulminacja napięć miała miejsce w 1454 roku, kiedy to mieszkańcy Gdańska ostatecznie zbuntowali się przeciwko Krzyżakom. Po serii zbrojnych wystąpień zamek krzyżacki w mieście został przekazany Radzie Głównego Miasta i niemal natychmiast zburzony. Tym samym zakończyło się 146-letnie panowanie Krzyżaków w Gdańsku, co było początkiem nowego rozdziału w dziejach miasta i całego Pomorza. Okres krzyżackich rządów w Gdańsku pozostawił po sobie nie tylko liczne budowle i infrastrukturalne osiągnięcia, ale także bogatą i często dramatyczną historię walk o autonomię oraz tożsamość miasta. Jego rozwój zaś był pewnego rodzaju paradoksem. Z jednej strony wielkie osiągnięcia w urbanistyce czy handlu, a z drugiej strony napięcia społeczne i konflikty wynikające z restrykcyjnej polityki Krzyżaków. Część trzecia. Dziedzictwo Krzyżaków. Chociaż czasy Krzyżaków w Gdańsku zakończyły się ponad 500 lat temu, ich ślady są widoczne do dziś.
Od architektury gotyckiej, przez układ urbanistyczny miasta, aż po dzieła inżynierii, które miały wpływ na rozwój miasta. Jednym z takich przykładów jest kanał doprowadzający wodę z rzeki Raduni, wybudowany przez zakon. Konstrukcja kanałów pozwoliła na rozwój tej przestrzeni oraz innych zakładów przemysłowych, w tym młynów olejowych, kuźni, garbarni czy tartaków. Najokazalszym dziełem była budowa wielkiego młyna, prawdziwego cudu średniowiecznej techniki. Młyn, wysoki na 26 metrów, miał aż 18 kół wodnych i pełnił funkcję młyna, spichlerza oraz piekarni. Jego ogromne żarna, poruszane siłą wody, zapewniały miastu nieprzerwane dostawy mąki przez stulecia. Choć został zniszczony podczas II wojny światowej, odbudowano go, by mógł przypominać o wielkich osiągnięciach tamtych czasów. Krzyżacy mieli również wkład w rozwój ochrony zdrowia w Gdańsku. W latach 1310–1311 wybudowali szpital Świętego Ducha, przeznaczony dla chorych pielgrzymów i ubogich. Był to przykład średniowiecznej troski o zdrowie i higienę, niespotykanej w wielu innych zakątkach Europy. Szpital w 1382 roku został przekazany miastu, choć zakon zastrzegł sobie prawo do leczenia w nim swoich braci zakonnych. Na szczególną uwagę zasługują też mury obronne głównego miasta, wzniesione z inicjatywy Krzyżaków. Stały się istotnym elementem miejskiego krajobrazu, a zwłaszcza monumentalne bramy, długouliczna oraz brama Kogi. Pod panowaniem Krzyżaków rozpoczęła się również budowa kościoła Najświętszej Maryi Panny, którego pierwsza faza miała miejsce w latach 1343–1359. Świątynia ta, zwana później Koroną Gdańska, jest jednym z najważniejszych zabytków miasta i symbolem jego gotyckiego dziedzictwa. Ważnym elementem była również działalność w zakresie edukacji i kultury. W 1413 roku proboszcz kościoła mariackiego Andreas Slomow uzyskał zgodę wielkiego mistrza Heinricha von Plauena na założenie przykościelnej biblioteki, której rozwój stanowił istotny wkład w szerzenie wiedzy w Gdańsku. W tym samym czasie pojawiły się pierwsze informacje o bibliotece przy Szpitalu Świętej Elżbiety. Jeżeli już jesteśmy przy kościołach, to należy również powiedzieć o kościele Świętej Brygidy. Chociaż Krzyżacy nie byli głównymi fundatorami kościoła, wspierali jego budowę oraz działalność. Wielkim mistrzem krzyżackim wtedy był Konrad von Jungingen i był bratem najsłynniejszego mistrza zakonnego, czyli Ulricha. Dzięki przynależności do Związku Miast Hanzeatyckich Gdańsk zyskał szerokie powiązania handlowe, co przyczyniło się do jego rozkwitu gospodarczego. Zakon przyczynił się także do powstania wyspy Spichrzów, kluczowego centrum handlowego, gdzie w XIV wieku zbudowano liczne magazyny. W okresie ich panowania wytyczono ulice takie jak Długa i Ogarna, które do dziś są jednymi z najważniejszych w Gdańsku. Dziedzictwo Krzyżaków w Gdańsku, choć burzliwe, pozostawiło po sobie trwałe ślady, które wciąż kształtują tożsamość i krajobraz miasta. Nie można jeszcze zapomnieć o jednym, a mianowicie o zamku. Położony był na lewym brzegu Motławy i powstał z inicjatywy zakonu krzyżackiego w miejscu dawnego grodu pomorskich władców, który zaś miał znajdować się na niewielkiej wysepce. Budowę zamku rozpoczęto w 1338 roku za czasów wielkiego mistrza Dietricha von Altenburga i był to imponujący obiekt obronny, idealnie wpisujący się w krzyżacką architekturę gotycką. Najważniejszą częścią zamku był Zamek Wielki, wzniesiony na planie prostokąta i ukończony około 1350 roku. Szybko okazał się jednak zbyt mały, dlatego na przełomie lat 80. i 90. XIV wieku przystąpiono do jego rozbudowy. Zamek posiadał solidne mury, baszty i dziedziniec otoczony krużgankami. Znajdowały się tam typowe pomieszczenia, takie jak kaplica, refektarz, kapitularz, zbrojownia czy dormitoria. Przedzamcze, zbudowane na północ i zachód od głównego zamku, pełniło funkcje gospodarcze. Znajdowały się tam stajnie, kuźnie, warsztaty oraz spichlerze. Port przy zamku zabezpieczono łańcuchem przeciąganym przez Motławę, a po drugiej stronie rzeki, na Ołowiance, znajdowały się magazyny i strażnica. Zamek pełnił ważną funkcję administracyjną i militarną, będąc siedzibą komtura.
To tu przechowywano cenne księgi, uzbrojenia i zapasy. Jednak w 1454 roku, na początku wojny 13-letniej, zamek poddał się bez walki Gdańszczanom i został rozebrany. Dziś zachowały się jedynie fragmenty murów oraz baszta Łabędź, które przypominają o dawnej świetności tej budowli. Tu też trzeba wspomnieć, iż baszta Łabędź kiedyś zwana była rybacką. Została zburzona w tym samym czasie co zamek, ale z czasem odbudowana i podwyższona o 1 kondygnację weszła w skład murów obronnych głównego miasta. Gdańsk od Krzyżaków otrzymał coś jeszcze, coś niematerialnego. Pomimo sporadycznych wewnętrznych konfliktów, które miały miejsce w naszym mieście, to stolica Pomorza otrzymała od zakonu spokój. Spokój, który przyczynił się do ogromnego rozwoju handlu w Gdańsku i sprawił, że to miasto stało się w przyszłości najbogatszym na terenach Polski, ale zanim to miało miejsce, mogło już sfinansować działania Kazimierza Jagiellończyka w wojnie 13-letniej przeciwko Krzyżakom, a w konsekwencji zyskało dużą porcję autonomii. O tym jednak w kolejnej części. Gdańsk to miasto, które przetrwało wiele burz. Krzyżacy są tylko jednym z wielu rozdziałów tej niezwykłej historii. A wy, spacerując dziś po gdańskich uliczkach, pamiętajcie, że każda z nich skrywa ślady przeszłości, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Dziękujemy za oglądanie, wszystkie polubienia i subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym odcinku.